Słuchacze i widzowie, witam Was w kolejnym odcinku cyklu Zapomniane bitwy. Dziś przeniesiemy się nad Bałtyk do roku 1602. Na peryferię wielkich konfliktów, w miejsce, które dziś znane jest pod nazwą Tallin, dawniej Rewel. Staniemy oczami polskich husarzy i lekkiej jazdy, usłyszymy odgłosy bitewnego zgiełku i poznamy kulisy bitwy, która choć mało znana, daje wgląd w politykę, strategię i brutalność wojen w epoce wczesno-nowożytnej. Bitwa pod Rewlem, stoczona 30 czerwca 1602 roku, była jednym z epizodów szerszego konfliktu między Rzeczypospolitą Obojga Narodów a Królestwem Szwecji o panowanie w Inflantach. Nie była starciem przełomowym w sensie strategicznym. Nie decydowała wprost o losach wojny, jednak jej przebieg i kontekst odsłaniają istotne cechy rywalizacji na północno-wschodniej flance Europy. Z punktu widzenia państw europejskich Inflanty stanowiły obszar o stosunkowo niewielkiej populacji i potencjale gospodarczym, lecz o znaczeniu, które wielokrotnie przewyższało ich wewnętrzną wartość. Ośrodek siły znajdował się bowiem w portach morskich, przede wszystkim w Rewlu, Rydze i Narwie. Były to bramy na Morze Bałtyckie i na światowy handel. Szlaki morskie były w tym okresie oknem Europy Wschodniej na gospodarkę globalną, a państwo pozbawione dostępu do żeglugi traciło możliwość kontrolowania ogromnych dochodów z handlu zbożem, drewnem, smołą, konopiami i futrami. Rzeczpospolita Obojga Narodów, choć w końcu XVI wieku należała do największych państw Europy, dysponowała paradoksalnie słabą pozycją w zakresie kontroli nad własnym handlem morskim. Brakowało własnego silnego wybrzeża, o wysokiej urbanizacji, a utrata Lenna pruskiego wymuszały na koronie rywalizację dyplomatyczną i militarną, by utrzymać wpływy. Stąd polityka dynastyczna i militarna Zygmunta III Wazy, dążącego jednocześnie do zachowania korony polskiej oraz odzyskania tronu szwedzkiego, nie była wyłącznie kwestią jego osobistych ambicji, lecz również konsekwencją realnych interesów gospodarczych i strategicznych. Szwecja wkroczyła w okres intensywnej ekspansji militarnej. Zbudowanie morskiego imperium na Bałtyku, określane później jako Dominum Maris Baltic, stało się nadrzędnym celem szwedzkiej polityki. Z drugiej strony zdobycie Inflant oraz ich najważniejszych portów miało zapewnić kontrolę nad handlem Rzeczpospolitej. Gdy w Inflantach pojawiła się Rzeczpospolita pod koniec XVI wieku, kraj znajdował się w stanie osłabienia wskutek wieloletnich walk z Moskwą. W latach 1600-1602 konflikt polsko-szwedzki o Inflanty rozgorzał ponownie, gdy Karol IX rozpoczął agresywne działania militarne, dążąc do pełnego podporządkowania regionu, zanim Zygmunt III zdoła odzyskać kontrolę nad Szwecją. W pierwszej fazie wojny wojska szwedzkie zajęły dużą część północnych Inflant oraz porty nadbałtyckie, licząc, że szybkie i zdecydowane działania doprowadzą do przesilenia. Tak się jednak nie stało. Rzeczpospolita odpowiedziała wysłaniem wojsk pod dowództwem hetmana wielkiego koronnego Jana Zamojskiego oraz hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego. W grudniu 1601 roku kampania została stopniowo odwrócona na korzyść Polski, której wojska zdobyły Wolmar oraz pokonała Szwedów w kilku starciach polowych. W tym kontekście dochodzimy do operacji pod Rewlem. Rewel stanowił jeden z najbardziej umocnionych portów w regionie. Jego znaczenie wynikało z kilku czynników. Głębokie wody zatoki umożliwiały przyjmowanie dużych statków handlowych. Położenie geograficzne pozwalało kontrolować żeglugę w Zatoce Fińskiej. Miasto było otoczone solidnym murem obronnym w stylu gotyckim, wzmocnionym basztami i systemem fortyfikacyjnym. Dostęp morski umożliwiał nieprzerwane uzupełnienie garnizonu i zaopatrzenia.
Felin, maj 1602 roku. Jan Zamojski spogląda na listy na stole. Dobrze, żeś przybył, hetmanie Żółkiewski. Czas nagli. Szwed coraz śmielej podchodzi pod nasze brzegi, a Rewel pyszni się pewnością własnych murów. Ruszaj natychmiast na północ. Chcę widzieć tam sztandary Rzeczypospolitej. Żółkiewski spokojnie w stronę hetmana. Hetmanie, droga daleka, żołnierz utrudzony, dopiero co zdobyliśmy Felin. Weź 2000 jazdy i w drogę. Gdy w 1602 roku Rzeczpospolita podjęła działania przeciwko Rewlowi, celem nie było tylko pokonanie armii szwedzkiej w polu, lecz wywarcie presji, która zmusiłaby przeciwnika do opuszczenia portu i wycofania się z Inflant, a przynajmniej ograniczałoby jego możliwości operacyjne. Dane liczbowe dotyczące wielkości wojsk pod Rewlem różnią się między źródłami i pozostają częścią niepewną. Jednak ogólny obraz jest jasny. Piechota i jazda szwedzka dysponowała silnymi pozycjami obronnymi przed miastem. Rzeczpospolita operowała mobilnymi siłami kawalerii z przewagą jazdy ciężkiej i średniej. W szwedzkich liniach istotną rolę odegrały piechota ustawiona w zwartym szyku, zapory w postaci tzw. kozów hiszpańskich, czyli drewnianych ram z wysuniętymi stalowymi prętami, przeznaczonymi do zatrzymywania kawalerii, wsparcie z murów miejskich. Strona polska miała w polu m.in. chorągwie husarskie, główne narzędzie przełamania. Po reformach Stefana Batorego w latach 70. XVI wieku husaria stopniowo przekształcała się w coraz cięższą formację kawalerii. U schyłku stulecia proces ten był już w pełni zaawansowany, a na początku XVII wieku husaria stała się dojrzałą, ciężką jazdą uderzeniową, zdolną do przełamania nawet najlepiej przygotowanych szyków wroga. W skład polskiej kawalerii wchodziły także jednostki lekkiej jazdy, kozacy, jazdy tatarskie, petychorcy w zależności od źródeł, zdolne do manewrowania i działania na skrzydłach. Dowódcą polskim był hetman polny koronny Stanisław Żółkiewski, doświadczony i ostrożny, ale jednocześnie zdolny do szybkich decyzji taktycznych. 30 czerwca 1602 roku siły polskie i litewskie podeszły pod linie obronne rozmieszczone przed murami miasta. Rozpoznanie wykazało, że przeciwnik nie zamierza podejmować bitwy w otwartym terenie, lecz przygotował pozycje obronne, zabezpieczone zaporami i ogniem broni palnej. Szwedzi wybrali miejsce dogodne do obrony. Teren przed ich frontem ograniczał możliwość szerokiego manewru, zmuszając atakujących do natarcia na wąskim odcinku. Żółkiewski zdecydował się na klasyczne otwarcie, próbę przełamania pozycji szwedzkich uderzeniem kawalerii ciężkiej. Husaria ruszyła w zwartym szyku. Konie nabierały prędkości, lecz w ostatniej fazie szarży opór zapor polowych zredukował impet kawalerii. Kopie pękały, konie traciły balans, jeźdźcy musieli walczyć wręcz. Piechota szwedzka uzbrojona w broń palną i halabardy stawiała twardy opór. Pierwsze uderzenie nie przyniosło sukcesu. Husaria, choć nie została rozbita, nie mogła w pełni wykorzystać swojego atutu, impetu. Żółkiewski, widząc skuteczność frontalnego uderzenia, wydał rozkaz przeprowadzenia ataku oskrzydlającego przez jazdę lekką. Siły te dzięki zdolności do manewru w trudnym terenie zdołały obejść pozycje szwedzkie i uderzyć w ich tyły. Decyzja ta była zgodna z zasadą stosowaną wielokrotnie w działaniach Żółkiewskiego. Pierwszy atak husarii miał związać przeciwnika, a właściwe rozstrzygnięcie miało nadejść dzięki manewrowi. Połączony nacisk kawalerii ciężkiej od frontu i jazdy lekkiej od tyłu przyniósł efekt. Piechota szwedzka znalazła się pod ciosami z dwóch kierunków. Linia załamała się w krótkim czasie, przerodziło się to w odwrót. Strona szwedzka poniosła straty około 200 zabitych, liczba istotna jak na stosunkowo niewielkie siły biorące udział w starciu. Polskie straty według zachowanych źródeł były nieporównywalnie mniejsze. Żółkiewski odniósł pełne taktyczne zwycięstwo w polu. Pomimo wygranej miasto nie zostało zdobyte. Pozostały w nim siły szwedzkie i garnizon, z dostępem do morza i możliwością uzupełnienia zapasów. Zwycięstwo pod Rewlem miało jednak znaczenie. Podniosło morale wojsk polskich, wykazując ich przewagę nad przeciwnikiem w działaniach manewrowych. Zmuszało Szwedów do realizacji walk defensywnych, obciążonych dużymi kosztami logistycznymi.
ograniczyło swobodę operacji Szwecji w Inflantach, zmuszając ją do rozproszenia sił. W szerszym wymiarze konflikt o Inflanty trwał nadal, a rywalizacja polsko-szwedzka doprowadziła do następnych kampanii, do działań pod Rygą, do wejścia na arenę europejską Gustawa Adolfa, do wojny 30-letniej i okresu potopu. Bitwa pod Rewlem stanowi zatem część długiego szeregu wydarzeń, które składają się na historię kryzysu równowagi nad Bałtykiem. Bitwa pod Rewlem jest bardzo dobrym przykładem przewagi wojsk Rzeczypospolitej w zakresie manewru i reakcji taktycznej, ogromnej wartości właściwego doboru momentu użycia husarii. Husaria nie wygrywała każdej bitwy jednym szarżowaniem. Skuteczność zależała od warunków. Szwedzka piechota dobrze wyposażona w broń palną i osłonięta zaporami była trudna do przełamania frontalnie. Zwycięstwo zawdzięczano wyłącznie kombinacji działań i wykorzystaniu ruchliwej jazdy. Starcie pod Rewlem należy postrzegać jako taktyczne zwycięstwo Rzeczypospolitej. Niewystarczające do zdobycia twierdzy, lecz osłabiające pozycję szwedzką w Inflantach. Kolejne ogniwo w walce o dominację nad Bałtykiem, trwające jeszcze wiele dekad. Choć bitwa nie zapisała się w powszechnej pamięci jak Kirchholm czy Kuszyn, ukazuje ona w pełni charakter wojny w pierwszych latach XVII wieku. Dynamicznej, mobilnej, opartej na starciach kawalerii, ale zależnej od portów i szlaków morskich. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.